Dzień dobry, dzień dobry. Jest środa, jest kolejny dzień tego tygodnia i kolejny dzień twojego życia. Dlatego przeciągnij się jak się tylko możesz najmocniej, ziewnij, otwórz oczy i wspólnie zawołajmy. Good morning, Vietnam! Kochanieńcy, kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kolejnego dnia o poranku o 6 rano. Ciągle, jak się łatwo zorientować, prawdopodobnie po wiszących praniach, tak jak wczoraj, jestem jeszcze cały czas w Polsce i jeszcze parę dni będę. Moi drodzy, to będzie i tak to czuję, dlatego że to oczywiście jest nagrywane tego samego dnia co wczoraj, ale ja myślę, że to będzie kolejny fantastyczny dzień, który wspólnie dzisiaj z Panem Bogiem i ze sobą możemy przeżyć, moi drodzy. Kochani, dzisiaj jako pobudeczka, bo jak zauważyliście, zawsze na początku wszystkich odcinków są jakieś takie dziwne albo budziki takie nie wiadomo skąd i tam zawsze piszą, Boże, po co ty to pokazujesz? Albo jakieś takie różne filmiki, które mają być jakimiś takimi napędzaczami humoru. Dzisiaj będzie oczywiście kolejny napędzacz, który będzie w postaci dzieci, bo dzieci są absolutnie po prostu niewiarygodne, jeśli chodzi o życie i energię. Kochani, wiecie, że dzieci potrafią, że tak powiem, być nieustępliwe w robieniu pewnych rzeczy i nie przeszkadza im absolutnie nic, że im nie wychodzi, nie? Jest taka szczególnie jedna dziewczynka, która uważam jest mistrzynią świata w próbowaniu tego, co jej nie wychodzi. Jak się okazuje, jest to rzecz dosyć powszechna na świecie i to nie jest tylko ta jedna, chyba Chinka to była jakaś taka, albo jakaś Azjatka, tylko takich dzieci w ogóle jest dużo. Więc sprawność tych dzieci to jest mniej więcej moja sprawność w moim wieku, bo ja nadal jak mam hula hop, czy jak to się nazywa hula hop chyba, nie? To ja dokładnie tak samo kręcę, bo mi się to, chociaż nie, bo ja mam sobie brzuch, to mnie się to tak na brzuchu dosyć dobrze trzyma. W każdym bądź razie, moi drodzy, te dzieci oczywiście dlaczego? Dlatego, że dzisiaj będzie cytat w związku z tymi, co robiły te dzieci, czyli nie będzie cytatu o hula hopie, tylko będzie cytat o próbowaniu, bo to jest w ogóle bardzo istotne. Moi drodzy, do rzeczy, przepraszam, bo się jakoś tak plączę. Otóż, moi drodzy, dzisiaj cytat z absolutnego klasyka myśli amerykańskiej. Nie interesują mnie jego poglądy polityczne, ani historia za i przeciw jego, nie wiem, tam polityce i tak dalej. Natomiast zdanie jest w ogóle klasykiem samym w sobie i to nawet nie chodzi o to, że to on, bo to każdy mógłby to powiedzieć. Już mówię. Chodzi o zdanie pana o nazwisku Franklin Delano Roosevelt, czyli jeden, jak wiecie, z prezydentów Stanów Zjednoczonych, który powiedział zdanie następujące. Ponad wszystko po prostu próbuj. I to jest, kochani, to jest po prostu, ja nie wiem, po prostu, ja może mam jakiś taki po prostu umysł jakiś taki bardzo ograniczony i taki, że jestem po prostu prosty. Zawsze mi to mówią, że ty jesteś taki prosty, w sensie prostak taki. Tak pewnie jest. Po prostu do mnie trafiają bardzo bezpośrednie, bardzo proste przekazy. I ja po prostu absolutnie potrzebuję prostej, jasnej myśli, która dociera mi tam, gdzie ma mi dotrzeć. Ponad wszystko po prostu próbuj. Kochani, ile jest takich rzeczy w waszym życiu, które zaczęliście robić, które wydawały wam się w ogóle fajne, albo nawet macie w ogóle takie przekonanie całkowite i 100%, że są fajne i potrzebne i w ogóle dobre, tylko że się okazało po pewnym czasie, że to jest za trudne, że macie jakieś przeciwności albo w sobie, bo się czegoś boicie i tak dalej, albo, no właśnie, albo jakiekolwiek inne na zewnątrz, czy jakieś tam. Kochani, chciałbym was dzisiaj zachęcić, żebyście dzisiaj w swoim życiu wrócili do czegoś, co żeście odłożyli. Więc, kochani, są takie rzeczy, które oczywiście, jeżeli próbowaliście i nawet długo się nad czymś męczyliście, ale potem się zorientowaliście po jakimś tam czasie, nie no, to jest w ogóle bez sensu, nie powinienem tego robić. Tak, do takich nie wracajcie. Jeżeli wiecie, że coś było, to nie ma co odgrzebywać po prostu umarłego kotleta, nie? Nie. Ale, kochani, jest takich rzeczy mnóstwo. Ja mam takich rzeczy, no, absolutnie dużo w sobie, które próbowałem, a zrezygnowałem, bo stchórzyłem, zrezygnowałem, bo się okazało, że się ośmieszę, zrezygnowałem, bo było, że to jest za trudne, zrezygnowałem, bo to bez sensu i tak dalej. Tak. I co do niektórych wiem, dobrze zrobiłem, bo sobie po prostu jakąś chorą ambicję w głowie po prostu, kurde, wzbudziłem i tego wcale nie powinienem robić, tylko zupełnie bez sensu próbowałem coś sobie albo innym udowodnić. Ale są takie rzeczy, które wiecie, że powinny się wydarzyć i wiecie, że w ogóle macie do nich jakieś takie niezwykłe wyzwanie, a żeście odpuścili. Ponad wszystko, kamerka, ponad wszystko spróbuj. Nawet jeżeli skończysz jak ta dziewczynka, nie? Która po prostu wydaje jej się, że ona kręci tym hula hopem, a tak naprawdę to niczym nie kręci, nie? No w sensie poza sobą samą kręci, to próbuj, dlatego że ona, jeżeli ten hula hop weźmie jeszcze 50 razy w życiu i jeszcze 100 i jeszcze 1000 razy, to zrobi. Kochani, to jest w ogóle taka historia, ja się tak nauczyłem jeździć na rowerze, ja się bardzo późno nauczyłem jeździć na rowerze.
Dlatego, że jakoś, nie wiem, tato mi tam próbował z tym takim kijem, nie? Co się z tyłu trzyma w rowerze, żeby mnie tak prowadzić na tym, ale jakoś mnie to w ogóle nie szło. I słuchajcie, dopiero jak miałem kilkanaście lat, naprawdę, wtedy się przyznać. Wszyscy moi koledzy, wszyscy na podwórku jeździli rowerami, a ja, kurde, nie umiałem. I było mi tak głupy i tak wstyd, oczywiście nie chciałem się ośmieszyć, mówię, że jak zobaczą, że ja mam te kilkanaście lat i dopiero się uczę jeździć na rowerze, to będzie po prostu jakaś straszna siara, nie? Ale słuchajcie, jakoś udało mi się, po prostu przełamałem wstyd, przełamałem strach. Obok mojego bloku, mieszkałem w takich blokach w sołetnym mieście Myszkowie, była taka górka, tam jakieś budowlańcy zostawili, nie? Jak zawsze to w Polsce, nie posprzątali, tylko zostawili górę piochu. Wziąłem po prostu rower i to były jakieś kolegi w ogóle. I słuchajcie, to była jakaś sobota i ja o 9 rano zacząłem, żeby z tej górki zjeżdżać i po prostu zjeżdżałem tam metr za górkę, 2 metry za górkę i tak dalej. Słuchajcie, to trwało pół dnia chyba. Chłopaki chodzili oczywiście, którzy w piłkę grali, patrzyli, ty patrz, po prostu się uczy, nie umie jeździć na rowerze, nie? I miałem jakiś taki w sobie po prostu jakieś takie zaparcie, trudno. I w te pół dnia sam się nauczyłem i potem jak się okazało, że już jadę, słuchajcie, to miałem takie przekonanie, że jak siądę, to już więcej, jakby to przestanę umieć, nie? I słuchajcie, potem przez całe popołudnie jeździłem dookoła bloku już, żeby tylko nie przestać. Ale dokładnie to się stało, że się nauczyłem. Więc dzisiaj, przepraszam za tę historię, nie wiem, czy to w ogóle była... No, dzisiaj jedna rzecz, którą zostawiłaś, która wiesz, że jest w ogóle sensowna i powinieneś z nią coś zrobić, bo jest fajna, dobra i daje ci błogosławieństwo i szczęścia, jeszcze innym pomaga, nie daj Boże, i w ogóle z twoim talentem. Wróć i spróbuj. Nie bój się ośmieszenia, nie bój się tego, że coś się rozwali, tylko spróbuj. Wtedy ten dzisiejszy dzień to będzie fenomenalny dzień. To jest w ogóle takie trochę śmieszne, bo tutaj są moi bracia. Ja tu jestem z braci moi, mamy taką kapitułę. Jest w ogóle tak śmieszne, jak ja to tak gadam i krzyczę do tej kamery, a oni są tam gdzieś dookoła i to słyszę, sobie myślę, w ogóle szóstak kurka przyjechał i oczywiście coś zwariował, nie? No ale trudno, no. Trzeba krzyczeć, żebyście mieli coś, nie? To ja będę krzyczał.